Idę zrobić pranie. Pralnia jest przy recepcji. No i musiałem pożyczyć od sąsiadki proszek, bo tutaj nie mają. Nie dość, że płacę 3000, to nie ma proszku. No ale sąsiadka mi pożyczyła. No pranie już musi schnąć, a nie mam szukać po sklepach proszku. No i po co kupować cały tak naprawdę. Także bardzo dziękuję. I pani mówiła po angielsku, więc super. Masakra, patrzcie co znalazłem. Żel do prania. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda odpoczynek w podróży, to właśnie tak. Między innymi. Ale tam mam przynajmniej piękny widoczek. No i tam mam też balkonik, więc mogę z balkoniku. Kurde, mam nadzieję, że mi tego nie zwieje. Bo będę miał wtedy lipę. Jakoś sobie to pozawijam i może będzie ok. Siemanko, robiłem Q&A na Instagramie. No i spróbuję poodpowiadać na te pytania. Może w tej formie, może się to spodoba, może nie. Może też rzucę z tego odcinek na YouTube'a. Nie wiem. Jak jesteście ciekawi, to pytajcie też o więcej. Czytam pierwsze pytanie. Ile paliwa wieziesz ze sobą? Na ile to mniej więcej zasięgu wystarcza? Co robisz, gdy z paliwem krucho? To tak, no mój bak ma 17 litrów. Starcza to na około 370-400 km. No jadę w podróży powiedzmy zachowawczo i powoli, chyba maksymalnie 105 na godzinę, także 80-105 to jest taki przedział prędkości, czyli na baku prawie 400 robię. Oprócz tego mam w worku miękkim z Giant Loopa 2 galony, czyli 7,6 litra. To mi powinno wystarczyć na 200 km, więc w teorii mam 600 km zasięgu. Jeżeli chodzi o zapas, to jeszcze nigdy nie musiałem go użyć. Także stacje benzynowe, chociaż są rzadko, to i tak jest to wystarczająca odległość między sobą. Około 150-330 km między stacjami benzynowymi. Także zapas wożę, jeszcze nie używam, ale staram się tankować tak często jak to możliwe. Tankuję nawet co 170 km, jeżeli widzę już stację w zasięgu. Też mam taki jakby rutynę sobie zrobiłem, że maksymalnie 130 km robię na strzała i potem po prostu muszę odpocząć. Bez względu na to, czy jestem zmęczony, czy nie. Daję sobie czas na świeżość umysłu jakby i taką walkę, żeby po prostu nie tracić koncentracji. Także odpoczynek jest bardzo ważny i tankuję kiedy tylko to możliwe. Nie mam problemu z paliwem, na szczęście. Zobaczymy jak to będzie w Boliwii, bo słyszałem, że tam z paliwem krucho. Masz 2 komórki na kierownicy i zdaje się jeszcze nawigację. Jak nawigujesz? Na kierownicy mam tylko jeden telefon i nawigację Garmina. Na Garminie mam wgrane mapy OSM, które są mega dokładne, a do nawigacji, jeżeli mam internet, to używam Google Maps, a jeżeli nie mam, to używam Osmanda. To moja ulubiona aplikacja do nawigacji offline, także polecam. I Osman też jest bardzo dokładny, też bazuje na OSM i są wszystkie ścieżki. No na Google'ach nie ma wszystkich ścieżek takich jak na Osmandzie, więc jest to bardzo dokładna nawigacja. Opowiedz jeszcze raz o sprzęcie, który wieziesz, a raczej o tym, jak rozmieszczasz bagaż na motocyklu. W rolce centralnej trzymam najważniejsze rzeczy, bo jeżeli mam możliwość nieściągania saków bocznych, to ich nie ściągam, więc takie rzeczy powiedzmy podstawowe do pokoju, do hotelu, gdziekolwiek trzymam w rolce centralnej, czyli jest to jakaś tam kosmetyczka, cywilne ubrania. Oprócz tego mam tam prawie cały sprzęt kempingowy, czyli namiot, karimatę, tylko materac dmuchany, śpiwór i poduszkę. Także taki powiedzmy najważniejszy sprzęt trzymam w rolce centralnej. W prawej sakwie bodajże mam kuchnię całą. W lewej sakwie mam... co ja tam mam w tej lewej sakwie? Też jakieś ciuchy, zapasowy gaz, no i jakieś takie powiedzmy mniej ważne i tańsze rzeczy. Najdroższe i najbardziej potrzebne trzymam w rolce centralnej. Bagaż mogliście założyć na 2 moto. Jak ciężko było przepakować na 1? W sumie nie było ciężko, bo tak naprawdę i tak ja wiozłem namiot, a Monia wiozła całą kuchnię z palnikami i tak dalej, więc tak naprawdę ja też miałem jeszcze trochę zapasu w swojej rolce, w swoim bagażu, więc nie byłem na fulla zapakowany. Wziąłem tylko od Moni palnik, kartusz, jakieś tam talerze i garnek do gotowania wody. No i tak naprawdę w ogóle to nie było żadnym problemem, żeby się przepakować w jeden motocykl. Także w sumie poza namiotem i kuchnią to i tak każdy wozi tylko swoje rzeczy na swoim motocyklu. No dobra, ja jeszcze wożę jakieś tam części zapasowe i dętki. Mieliśmy 4 dętki, no to teraz wziąłem tylko 2 razy 21 cali, bo to też wystarcza na tył. Także kwestia przepakowania była naprawdę łatwa.
Czy po dłuższych dystansach masz odczucie, że nie zdążyłeś się zregenerować do następnego dnia? Tak, zdarza się to. Nie chodzi też nawet o dłuższe dystanse, tylko o warunek. Jeżeli jest silny wiatr i jadę spięty, to bardzo mnie to męczy. Jeżeli jest 40 stopni, to też koncentracja troszkę pada. Tak, czuję to, że nie jestem do końca zregenerowany. Ciężko zregenerować się w podróży w 100%. Teraz mam 3 dni przerwy, więc może się zregeneruje. No po prostu człowiek jedzie troszeczkę zmęczony. No ale to jakby jest element podróży. Jest to całkowicie normalne. Oczywiście nie ryzykuję. Jeżeli siada mi koncentracja, a to się zdarza w podróży, zatrzymuję się, robię sobie przerwę, zdejmuję ciuchy motocyklowe, piję dużo wody, coś przekąszę. Także robię przerwę co 130 km minimalnie póki co. Więcej nie jadę, nawet jak nie jestem zmęczony. Czuję, że mógłbym więcej, to i tak staję, żeby troszeczkę się zregenerować. Jaki jest Twój rekord ilości dni bez prysznica? No chyba w tej podróży to jest 3 albo 4 dni. Było to na południu, jak było zimno. Teraz przy upałach myję się codziennie, ponieważ po całym dniu, jak jest tak gorąco, to muszę po prostu wskoczyć właśnie czy do rzeki, czy do basenu, czy pod zimny prysznic, albo chłodny. Na południu było zimno, jak nie było możliwości się umyć, na przykład jak spałem w tych domkach, refugio, to po prostu się nie myłem, ale też jeżdżę w merino, nie śmierdzę, ale jak jest chłodno, to nie ma takiego dyskomfortu. Człowiek się wtedy mniej poci, a czasami nawet się nie chce myć. Także w tej podróży myślę, że 4 dni. Myślę, że w innych podróżach mogło być nawet czasem więcej. No ale to całkowicie normalne, jest to element podróży. No zdarza się, no. Ale najważniejsze, żeby nie śmierdzieć. Także merino, merino, merino. Jaki jest Twój trzeci ulubiony dinozaur? Nawet nie wiem, czy mam jednego ulubionego, a wynika to stąd, że jestem alergikiem, więc podejrzewam, że na każdego mógłbym mieć alergię. Ale tak to co, pterodaktyl jest spoko, bo wydaje śmieszne dźwięki. No i to takie z długą szyją. Nie wiem jak to się nazywa, ale są urocze. Także pozdro Remik. Kiedy OnlyFans? No jak ręka Moni dojdzie do pełnej sprawności, no to wtedy się nad tym po prostu zastanowimy i zobaczymy co z tym fantem. Nie mam pojęcia. Na razie pamiętajcie, że mamy YouTube'a i tam można działać, można nas wspierać, można robić donaty. Także Rafał, zachęcam do tego. Zacznijmy od tego. Jak w trasie i na co przerzucasz nagrany materiał z kamer? Pozdrowienia. No staram się mało nagrywać generalnie, więc jakby pamięci starcza mi dużo. W każdym urządzeniu mam 128 giga kartę, więc to jest spoko. Oprócz tego wiozę ze sobą laptopa i wiozę ze sobą jeszcze jeden dysk terabajtowy, także jak mam czas i chwilę, to zrzucam to. Oprócz tego wykupiłem jeszcze 2 terabajty na Google Drive. I jeżeli mam dobry internet, to po prostu zgrywam sobie to w chmurę. Fajny bajer, mam czytnik kart SD i microSD pod USB-C, także też niektóre rzeczy mogę zgrywać bezpośrednio z kart przez telefon. Polecam taki gadżet. Z jakiej aplikacji korzystasz do rejestrowania i zapisywania swojego śladu GPS oraz wyświetlania drogi? W sumie nie rejestruję swojej trasy, no jedynie Garmin InReach Mini 2 mi ją rejestruje, ale to jest powiedzmy taki prywatny użytek, żeby dzielić się swoją bieżącą pozycją z bliskimi, no i są tam tylko punkty co 30 minut. Trasę mniej więcej no jakby znam, bo rysowałem GPX-a przed wyjazdem, no ale wiadomo, w sytuacjach różnych w podróży się to zmienia. Na czym wyświetlam drogę? Albo Google Maps jak mam internet, czasami też ściągam offline, można to zrobić, wpisujcie komendę OK Maps w Google Maps i taki wyświetli się kwadracik do pobierania. Oprócz tego używam Osmanda i Garmina z wgranymi mapami OSM. Także to nie ma najmniejszego problemu. Jak radzisz sobie z podstawowym serwisem motocykla, takim jak wymiana oleju i co ile robisz wymianę w takiej podróży? Właśnie jestem w Mendozie po 8000 km. Dzisiaj jest niedziela, ale jutro będę szukał jakiegoś sklepu, gdzie kupię sobie olej. Jeżeli znajdę, to po prostu go wymienię. Także według serwisówki co 12 000 trzeba wymienić olej w trampku, więc mam jeszcze jakiś zapas, ale myślę, że zrobię to prawdopodobnie pojutrze. Także robię to w trasie. I tyle. Jak ogarnąłeś tyle wolnego na wyjazd i czym się zajmujesz na co dzień? Pozdro. No teraz na co dzień zajmuję się jazdą na motocyklu, ale tak naprawdę jestem inżynierem procesu produkcyjnego, pracuję w fabryce
rowerów. Wziąłem 26 dni urlopu płatnego od razu od stycznia, a resztę dogadałem się i mam urlop bezpłatny do końca wyjazdu. No na szczęście pracuję w super środowisku, gdzie wspierają moją pasję i pozwalają mi na realizację samego siebie. Także bardzo dziękuję mojemu zespołowi i w pewien sposób za nimi tęsknię. Także świetne otoczenie to podstawa do realizowania samego siebie. Bardzo dziękuję. Shit. Muszę iść na dół. Kurde, wysoko. Już miałem odpalać drona i szukać, ale znalazłem. No nieźle. Miropa, Kajo, en tu balkon, jo vivo en. Takie przygody z praniem właśnie. Kurwa! Mam to! Masakra. Specjalne narzędzie ratownicze. Duct tape'ik oczywiście the best. Masakra! Naprawdę, mam taką bekę z siebie. Ojejku. Przynajmniej się nie nudzę, nie? Wyszedłem sobie na spacerek i idę właśnie na Steczka. Zrobiłem sobie rezerwację w bardzo fajnej knajpce. No i pójdę zjeść coś pysznego. Jest powyżej 30 stopni, jest bardzo gorąco. Rozejrzę też się po Mendozie i trochę wam ją pokażę. Tylko muszę uważać na siebie, bo w różnych dużych miastach w Argentynie łatwo mieć ogon. Także muszę być czujny, czy nikt mnie nie obserwuje, żeby mnie nie skroić. Także idę coś wszamać. Ogólnie wygląda spokojnie, ale tu wam też pokażę, bo już wczoraj tędy szedłem. Są takie osiedla, no, gdzie widać, że jednak są chronione, żeby nikt się nie włamał. Nawet zobaczcie, tutaj są kraty. Także to też świadczy o tym, że ludzie się jednak zabezpieczają. Ale zobaczcie, właśnie tutaj po prawej stronie będzie ciekawa brama, jak to wygląda. No widać, że taki, powiedzmy, chyba kamienica prestiżowa, ale no tak to wygląda. Drut kolczasty, wysoka brama. No, średnio generalnie mi się to podoba. Patrzcie. To są takie oznaki, że może być niebezpiecznie troszeczkę. No, ale trzeba się po prostu pilnować, jak w każdym dużym mieście. Patrzcie, ile zieleni. No po prostu coś pięknego. Prawie jak Kraków. No dobra, jestem już w środku knajpki i naprawdę robi na mnie wrażenie. You look very nice. The restaurant. My name is Carlos, ¿sí? My name is Adam. Nice to meet you. Okay. Bardzo fajnie to wygląda. No mam nadzieję, że będzie smacznie, bo ja jestem wybredny, jeżeli chodzi o jedzenie. Ale już wysłali mi menu wcześniej i wyobraźcie sobie, że T-bone'a można tutaj zjeść za $24. To naprawdę tanio. U nas trzeba zapłacić 400, więc coś niesamowitego. Dla porównania, śniadanie w markecie na 2 dni kosztuje $30, a tutaj stek z roast beefu i polędwicy po prostu kosztuje tyle samo i jeszcze napoje. Także to jest niesamowite. No ale jest jak jest. Skosztuję. Mam nadzieję, że będzie pysznie. Knajpkę. Naprawdę ładnie. Dostałem jakąś tutaj czekadełko. Zobaczymy, czy dobre. Bułeczka ciepła. Dobra. Ale nie mogę zjeść wszystkiego, bo zamówię coś dużego na danie. Bo nie mogę się przejeść. Nie mogę. Powiem wam, że jestem rozczarowany, bo nie wiedziałem, czy tomahawk, czy T-bone, nie ma żadnego. Także smuteczek, naprawdę smuteczek. Miałem dylemat, który się skończył. Teraz mam dylemat, czy polędwica, czy antrykot. Niby półkilogramowy. No ale
Nie na to liczyłem niestety. Wrzuciłem storkę i ich oznaczyłem, że nie mam żadnego. Najpierw było głosowanie, co wybrać. Myślałem, że mi pomożecie. A teraz rozczarowanie, bo nic nie ma. No smuteczek, smuteczek. Zapytam, czy jutro będzie, ale co, no wyjdę i nic nie zjem. No nie tak miało być, nie tak. Mój kurczę kulinarny Borek w środku płacze w tym momencie. Jeżeli chodzi o kuchnię, to jestem wybredny i nie będę nic na siłę zamawiał. Zapchałem się bułeczką, mam nadzieję, że będzie za free i być może przyjdę tu jutro albo znajdę coś lepszego. No dzisiaj już muszę obejść się smakiem, czy jak to się tam mówi, niestety. Chociaż zjem tiramisu na zranione serce. Dzisiaj jestem krytykiem kulinarnym. Zamówiłem tiramisu na otarcie łez, na zranione serce. No, ale muszę przyznać, że robię lepsze. Muszę sobie zrobić w podróży pizzę i tiramisu po swojemu. To będzie sztos. W sumie czemu nie? Gdybym jutro zrobił, może bym miał. Aż się błyszczą te motorki, wypucowane. Cudnie, każdy jeden. No mam takie okularki, wyglądają kurde nieźle i są 2 razy tańsze niż się spodziewałem, także spoczko, nie wiem o co panom chodzi, ale na pewno je wezmę, raczej idę po kas, tylko przymierzyć czy pasują. Nice, okleję. Nie wiem jak do tego doszło, ale trafiłem do super sklepu rowerowego i te okulary, których szukam, kosztują $80. Tutaj mnie pan zaczepia. O, todo bien, gracias, suerte. $80, czyli nie wiem, na szybko licząc jakieś 320 zł. Jestem w szoku, bo tak jak wam mówiłem przed chwilą, one w necie normalnie kosztują w Argentynie do 1000, także zasuwam po kask przymierzyć i idę im szybko płacić, bo to po prostu no są oryginalne, okleje, nawet mają filtr, mają sprawdzian filtru, chłopaki pokazywali, no i to taki renomowany sklep rowerowy, także zasuwam po kask i wygląda na to, że je kupię w zajebistej cenie, a w Polsce sobie tylko dokupię szkła różowe dla kontrastu, dla szarych przestrzeni w lasach i tak dalej. No niesamowite. Jestem podjarany. Zasuwam. Namierzyłem sobie dużo okularków, w końcu chyba znalazłem odpowiednie. Jednak inne niż chciałem na początku, bo mają dużo szerszy kąt widzenia i to mi bardziej odpowiada. W tamtych miałem tutaj takie białe ślady. No i te są z filtrem, mam jeszcze 2 zapasowe szkła, jedne są neutralne, a drugie niby zielone, czarno-zielone na ciężkie warunki oświetleniowe, jak jest szaro. Także no zobaczymy, spróbuję, cena spoko, bo 320 zł, także spoko. Podobno to jest jakiś zamiennik, ale sprawdzam. Pan mówi, że to jest sklep rowerowy, pan mówi, że sam w tym jeździ, są rewelacyjne i nie ma co przepłacać, także zaryzykuję i biorę. Nie ma co szukać. Temat okularów uważam za zamknięty. $10,5 za potrójnego cheeseburgera, no po prostu zdzierstwo. Jakieś duże $15. Kosmos, nie? W Maku za kanapkę. Na pewno mała jest, nie jest tak pokaźna jak tutaj. Dopłacisz 2 razy więcej i masz steka tomahawka w restauracji, także fast food tu w ogóle moim zdaniem nie ma żadnego sensu. Bardzo ładne zielone miasteczko, naprawdę. Mnóstwo zieleni. No i nie widzę tutaj podejrzanych typów, że tak powiem, a rozglądam się i jestem czujny. –37 stopni, 37, kosmos. No wygląda na to, że wyglądam na gringo, bo zaczepił mnie pan na ulicy i od razu pyta, czy cambio dólares, czyli czy chcę wymienić dolary. Pytałem go, na kogo wyglądam, na gringo. On mówi, że gringo nie, ale na turystę, na Europejczyka. Także strzał w dziesiątkę, bo chciałem wymienić, miałem przy sobie. Wymieniłem 2 stówki, no ale też pytam gdzie, donde está cambio. No i mówi, że tak się obserwuje, bo tutaj w dużych miastach trzeba być czujnym. Mówię, donde está cambio, a on mówi do mnie, że tutaj 1 blok i media, czyli 1,5 bloku, oni tak nazywają te skrzyżowania kwadratowe. No i że tutaj będzie kantor w biurze, w oficynie. No i mówię do niego, że spoko, no to idziemy razem. No oczywiście byłem czujny, bo trzeba być czujny. No i tak wchodzimy do takiego budynku, jesteśmy na takim przedsionku korytarzu galerii.
No i tak patrzę, no tak kurde szemranie to wyglądało i mówię mu, że no seguro, permiso, ja tam nie idę, ale mówi, że seguro, no problemo, ale nie chciałem tam iść, także mówi, że spoko, to wymienimy tutaj i zaprowadził mnie do jakiegoś biura na wierzchu. To w sumie też ciekawe, czemu nie od razu mnie tam zaprowadził, no, ale trzeba być czujnym, nie wiadomo gdzie się wchodzi i z kim się wchodzi. Tu jest dużo ludzi, więc pozwoliłem sobie z nim pójść, bo czułem się bezpiecznie, także dlatego to zrobiłem. No i wymienił mi po super kursie, bo 1170 peso za dolara, oficjalny jest 1050, także bardzo spoko. No i potem jeszcze obczajałem, czy nie mam żadnego ogona, no bo już wiadomo, jak mam kasę przy sobie i wymieniam, no to ktoś może mnie śledzić, ale nie. Wszystko legitnie, na wierzchu, bez żadnych problemów, ale no trzeba być czujnym, także bądźcie czujni, wymieniajcie pieniądze w Ameryce Południowej na ulicy, bo się opłaca, ale bądźcie czujni. Także idę dalej, szukam termometru takiego do mierzenia temperatury powietrza, a nie ciała, bo każdy mnie odsyła do apteki, ale może się uda. Niby kościółek, ładnie, ale tam szemrane typki. Baćmunki troszkę, że chowam telefonik. Mam termometr w końcu. Po wielu próbach i wielu sklepach odwiedzonych z elektroniką udało mi się znaleźć termometr. No niestety mój motocykl nie ma, mój chiński termometr padł. Baterii też się nie udało wymienić, tam chyba coś się zardzewiało i styki się przetapiały i tak dalej. A tutaj w końcu mam termometr i będę wiedział, ile jest stopni, bo wybieram się naprawdę w gorące rejony, ale też w zimne i to jest bardzo ważna rzecz, żeby wiedzieć, ile jest stopni. To jest też moja czysta ciekawość, w jakich warunkach jeżdżę, ale czasem też warto zastosować jakby styl jazdy do prędkości, bo jak wiem, że jest na przykład zimno, czyli będzie na przykład 7 stopni i asfalt w górach, bo może tak być, to będę wiedział, że muszę zachować jakby bezpieczną jazdę ze względu na to, że nie ma takiej przyczepności. A jak będzie gorąco, to będę patrzył, o kurczę, jest 40 stopni, muszę pić więcej wody i częściej. Także termometr to bardzo przyjazna rzecz dla motocyklisty, podróżnika. Oj, zniknął. Ostatni w mieście, a już nie ma. No, fajne miasto, takie w miarę spokojne. Są uliczki, gdzie jest różnie. Jest trochę podejrzanych typów, ale ogólnie czuję się bezpiecznie, przynajmniej w dzień. Ale wszystko tak na jedno kopyto, no. Kwadratowe bloki, w sensie bloki, że skrzyżowania. Oni tak na skrzyżowania mówią blocks. No i tyle, no. Fajnie, bo dużo można załatwić. Kupiłem termometr, okularki. W dużym mieście można się porozglądać za wieloma rzeczami. One and two, 100 kilos. Okay. It's very, very big. Very nice. So this is like one for... Yes, Yeah. this is one. Okay. Besito, cariñito, servicio. That's for me? Okay. Very good. Excellent. This is for you. Looks perfect. This is small, okay? Yeah. Okay, parillas. Verduras la parillas. Perfecto. Yes. No wygląda kosmicznie. Jakiego mam steczka na dzisiaj. W porównaniu do mojej ręki jest taki. That's great. Krytyk kulinarny bierze się do jedzenia. Też nie wiem, jak się do tego zabrać. Może jakie ładne warzywka. Wow. To chyba jest kawałek żebereczka, mi się wydaje, albo nie wiem, co to jest. Piękne, różowiutkie. Medium zamówiłem. Ale sól jaką robi robotę. Coś wspaniałego. No niesamowity, kurczę, tłuszczutki tutaj. Ten tłuszcz jest naprawdę nośnikiem smaku. Rewelacyjnym. Patrzcie, jakie mięsko. No niesamowite. No dobra, zjadłem tego pysznego steka, naprawdę był przeogromny, chyba największy jakiego zjadłem. Zostawiłem sobie tylko 6 kęsków na jutro, na śniadanie lub na obiad z warzywkami. Jestem zadowolony. Także no to był świetny wybór, świetna nagroda, także petarda. I wyobraźcie sobie, że sam stek kosztował $24 z surówką.
Także 2 cheeseburgery w McDonaldzie kosztują więcej w Argentynie. To jest po prostu chore. No ale tak to wygląda. No $24, $100 zł za taki kawał mięcha. U nas podejrzewam 500 trzeba by zapłacić coś takiego, więc Argentyna z jednej strony jest zwariowana, bo te ceny są zwariowane, ale jeżeli chodzi o mięso, które rzeczywiście jest sławne i słynne na całym świecie, to ono akurat jest tanie. No ale to dziwne, ale nie zawsze, nie wszystkie steki są takie pyszne w Argentynie, ale ten był mistrzowski właśnie w El Asadito w Mendozie. Coś pięknego. Tyle zapłaciłem za taką ucztę, około $40, czyli jakieś 160 zł. No kosmos. Dokładnie tak wygląda podróżowanie motocyklem. To cały mój dobytek w jednej windzie. Dobrze jest winda, a nie 7. piętro z buta. Ojejku, po 4 nocach spędzonych w Mendozie w końcu jadę dalej. Jadę na zachód. Dzisiaj przekraczam granicę w Chile, z Chile, Argentyny, z Chile. Jadę przez Cristo Redentor de los Andes. Podobno bardzo piękne przejście graniczne, z którego widać właśnie Aconcagua, czyli pięknego, wielkiego olbrzyma andyjskiego, Andów. Nie wiem, jak się to wymawia. Także jadę, jest gorąco. Trochę długo mi zajęło pakowanie, no ale tak to jest po 4 dniach lenistwa. Trochę odpocząłem, trochę pozwiedzałem, zjadłem pyszności, trochę też pozałatwiałem różnych obowiązków i jadę w końcu dalej. Jak już jestem na motocyklu, to już jest zupełnie inaczej, zanim się pakowałem, troczyłem bagaż i tak dalej. Także jadę do Chile. Mam nadzieję, że nie będzie wiało, to odpalę drona i pokażę wam. Mam nadzieję, że jak piękne jest to przejście graniczne. Wspomniałem, że do Chile nie wolno wwozić owoców, więc muszę zjeść ananasa. Ananaski są pyszne, nie wiem czy zjem całego. Z chęcią się z kimś podzielę, ale nie wiem, czy ktoś będzie chciał. Pokażę wam fajny sposób na obieranie ananasa. Nie wiem czy tak robicie, czy tak nie robicie. Cyk, korzeń. A, mam minę, nie? Cyk. O, pyk. Może zjem całego. Takie drugie śniadanie, powiedzmy. Jak się tak porozsuwa, to jak na bankiecie. Może taki ananasek? Zobaczymy, czy słodziutki. Bardzo słodziutki. Na razie lipa, bo przejście graniczne jest zamknięte i nie wiem co robić. Czy jechać Argentyną na północ, czy czekać. Trochę mi się nie chce czekać. Szczególnie, że czas mi się kurczy. Szczególnie, że dowiedziałem się, że motor muszę oddać trochę wcześniej jednak. Więc też mi się jeszcze bardziej kurczy, a chciałbym już być w Boliwii. Takie dylematy w podróży, no. Dzisiaj też mam jakiś gorszy dzień po prostu, więc to mi nie pomaga. Niestety. Już tak jadę
30 km i końca nie widać. Na razie tu jestem sam cały czas. Taki mam kemping za 6000 peso, czyli nie wiem, $4, 5 z basenem. Basen otwarty do 19:30, także tylko godzinkę, więc zaraz tam skakuję. To już mi wystarczy na dzisiaj, jakiś taki mam gorszy dzień. Pelota, KS Pelota. Super. Za to, co widzicie tutaj, czyli masełko 100 gramów, oliweczki, trochę serka, wędlinka, 6 bułek, kolka, ciasteczka, woda jest z kranu, 40 zł. Pół steka. No nie, pies mi zabrał śniadanie. Piesek, oddawaj to! No nie! Ale jestem dzbanem. I tak już wylizał, kurde. No i nie mam śniadania. Ale jestem dzban, że zostawiłem to na widoku. A to twój kumpel. Bardzo często to spotykam i naprawdę nie wiem, o co do końca chodzi. Z daleka to wygląda jak wielki śmietnik butelek i tak na początku w sumie myślałem. No ale te butelki są pełne i to najczęściej właśnie jest przy takich kapliczkach. No i jedyne, co mi przychodzi do głowy, to wydaje mi się, że to jest jakaś ochrona przed pożarem, że gdyby rzeczywiście tutaj był jakiś potężny pożar i ten ogień by podszedł pod tą kapliczkę, to być może miałoby to ją uchronić. No ale nie mam pojęcia. Dowiem się, może kogoś podpytam, chociaż z tymi integracjami z lokalsami to trochę średnio, ale o tym jeszcze kiedyś powiem troszeczkę więcej. No ale poczytam może w necie, także tak to wygląda. No ale niby czczenie Boga, że tak powiem, a to wygląda z daleka jak śmietnik, więc taki widoczek troszeczkę, przynajmniej dla nas Polaków, powiedzmy, kontrowersyjny, ale jeżeli to rzeczywiście ochrona przed pożarem, no to ma to jakieś uzasadnienie. Permiso porque agua. Please say. Porque esta señora, que es la difunta Correa, la encontraron muerta dándole de mamar a su hijo. No cóż, mam kemping, ale nikogo nie ma. Knajpki są pozamykane, jestem głodny. No jestem przy samej granicy, no przy powiedzmy odprawie celnej argentyńskiej, przed granicą z Chile. Jestem na Paso Agua Negra, czyli no dużo kilometrów, z czego 90 km offroadem. Wjadę jutro na 4
800 około, także dlatego chciałem się tutaj przy samej granicy skitrać, żeby rano czmychnąć sobie do Chile. No ale na razie, kurczę, czas leci, a ja nie wiem gdzie śpię, ani co jem, nie? A miało być tak pięknie. Także no nie wiem, może poczekam tu chwilę, no niestety nikogo nie ma. Jest 18, no chciałbym sobie już odpocząć. Miał być kemping, ale pojeździłem trochę, już nie chce mi się czekać. Mam bardzo fajny pokoik z dużym łóżkiem, klimatyzacją, prywatną łazienką. Za 30 000 peso, to nie wiem, jakieś $25, 100 zł. Także spoko, mam nawet basenik, ale jest zimna woda chyba, ale chyba wskoczę. Najpierw się muszę rozebrać, także spoczko. Jutro wjeżdżam na 4800, a jestem na 1800. 3 km przewyższenia w jeden dzień bez aklimatyzacji. No biorę dzisiaj Duramid na rozrzedzenie krwi, jutro rano też wezmę. Mam nadzieję, że jakaś wysokościówka mnie nie dojedzie. No ale nawet nie ma się w sumie gdzie tu zaaklimatyzować, bo tutaj za 3 km stąd mam już odprawę celną z Argentyny. No także będzie dobrze. Na Cunchera Pass na 4700 mnie nie dorwało, to i tu mnie nie dorwie. Aż mi takie miłe wspomnienie wróciło, jak nawet nie wiem ile lat temu, ale sporo lat temu właśnie robiłem transfogarską i dotarłem jakby na noc przed rozpoczęciem przełęczy, żeby się przespać i rano miałem na nią jechać i dokładnie tak samo mam teraz, tylko skala jest troszeczkę inna, także właśnie przesypiam się tutaj i dosłownie do aduany, czyli do kontroli celnej argentyńskiej na wyjeździe mam, no nie wiem, 3 km. Także jutro fajny dzień się szykuje. Oby było wszystko w porządku. No, także żeby warun był dobry, ale będę miał jedzonko, będę miał wodę. Zobaczymy ile mi to zajmie. No ale podejrzewam, że z 5-6 godzin. Jak jechałem na Cuncherab, to czułem się dobrze. Zakładam, że dzisiaj, że jutro też się będę czuł dobrze przez wysokość. Idę właśnie do knajpki sobie coś zjeść, muszę się wyspać. Na szczęście mam duże łóżeczko. No i rano po śniadanku cisnę do Chile. Hola, jest abierto, si? O, perfecto. Jak ciemno. O, ale na telefonie jasno. Patrzcie, inflacja w styczniu 20%. W lutym 13, marzec 11, 8. No, fryteczki pierwsza klasa. Generalnie zepsuła mi się frytownica, ale poprosiłem pana, żeby na patelni mi zrobił. No taką mam kolacyjkę na wypasie. Wygląda świetnie, a fryteczki kurcze domowe pyszne jak w pasu. Bo nie wie, o których mówię. Rewelacja. No niestety czeka mnie wycieczka z powrotem, bo zgubiłem klucz od pokoju. Na szczęście mam blisko, no ale muszę przejść całą drogę z latarką i spróbować go znaleźć. Podejrzewam, że wypadł mi jak wyciągałem drugi telefon w knajpie, bo tam mam router z internetem. No także co, wycieczka cała mnie czeka. Przygody. To chyba powinien być ten klucz. Permiso, this is... Ah, ¿esto? Sí, yeah, muchas gracias. Estaba en la mesa. Sí, muchas gracias. No problema. Perfecto. Zostawiłem klucz w restauracji, ale nie wiem czy mi wypadł, czy nie. Ale ja zawsze się rozglądam, czy wszystko zostawiłem, czy wszystko zabrałem, także nie mam pojęcia, coś nie zadziałało. O kurwa, nie mój. Nie no, żarcik. Ten drugi jest z sąsiadów. Ten chyba jest mój, ty zaraz się okaże, że też nie mój. O. Mój. Ten oddaję. No niestety. Polowanie na komary, bo w łazience spotkałem 3 nawet. No ale tam jest okno otwarte. Ale nie mogę dopuścić do tego, żeby się nie wyspać przez komary. A naprawdę ich nienawidzę. Mam nadzieję, że wy też ich nienawidzicie. Dajcie znać w komentarzu, czy też nienawidzicie komarów. A jak widzicie gdzieś tu na filmiku komara, to dajcie znać, jeżeli go przegapiłem.